O Volvo zawsze można było powiedzieć, że jest schludne, że jest minimalistyczne, że jest praktyczne, że jest rodzinne, że jest komfortowe, ale nigdy nie można było powiedzieć o jakimkolwiek z jej modeli, że jest emocjonujący. I samo Volvo postanowiło to zmienić i pokazać samochód emocjonujący, zarówno pod względem designu, jak i osiągów. Madame et monsieur, jak mawiają Szwedzi, Volvo C40 Recharge Dual Motor. Takiego Volvo jeszcze nie było, bo choć zbudowano go na platformie XC40, to ma bardzo emocjonujący tył i to przede wszystkim ta część nadwozia ma wyróżniać ten samochód z tłumu innych Volvo i z tłumu innych samochodów również, ponieważ jest to pierwszy w historii marki crossover coupé. Pod względem gabarytów dokładnie taki sam w zasadzie jak XC40, którą już Wam pokazywaliśmy. Możecie sobie tutaj kliknąć i obejrzeć jej test. Natomiast tutaj mamy wersję z napędem na obie osie, do czego przejdziemy później. Natomiast długość całego auta to tylko 4,40 m, dokładnie co do milimetra tyle, ile w przypadku XC40. Różni się troszkę na szerokość, jest szerszy tam o centymetr czy dwa, natomiast najbardziej różni się na wysokość, ponieważ jest od wspomnianej XC40 o 5,5 cm niższy. Natomiast to, co odróżnia go od innych crossoverów, to prześwit, ponieważ jest go tutaj aż 21,5 cm, to bardziej jak w SUV-ie niż w crossoverze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która go wyróżnia, szczególnie wśród elektryków, to głębokość brodzenia, bo Volvo podaje taką oficjalną liczbę 45 cm. To dosyć dużo, bo to sięga wtedy woda gdzieś dotąd. Więc cała bateria również jest pod wodą. Dla porównania w Mercedesie EQC ta głębokość brodzenia to tylko 25 cm, tu jest ich 20 więcej. To, czym chwali się Volvo, to to, że idealnie zabezpieczyło baterię. Nie tylko właśnie przed zalaniem, przed dostaniem się tam choćby kropelki wody, ale także przed przegrzaniem. Ma specjalnie skonstruowany do tego modelu układ chłodzenia, w związku z czym nie grozi tu żaden pożar. W dodatku cała ta bateria została umieszczona w specjalnej strukturze, w specjalnej ramie, która poprawia nie tylko sztywność nadwozia, ale także podprawia odporność samochodu m.in. na uderzenia boczne, czy nawet te od przodu i od tyłu samochodu. Tam nie ma prawa dojść do jakiegokolwiek zwarcia. Tak twierdzą Volvo przynajmniej. Skoro już przy baterii jesteśmy, to ta została oczywiście umieszczona płasko w podłodze i ma 78 kWh pojemności brutto, 75 netto, całkiem nieźle jak na crossovera segmentu C. Ładowarka pokładowa, czyli ta wmontowana w samochodzie, ma 11 kW i to jest mniej istotna informacja. Istotniejsza jest taka, że za zaledwie 1500 zł możecie sobie dokupić przejściówkę do siły i wówczas ładujecie go z takiej domowej siły w zaledwie 8 godzin, czyli idealnie między 22 a 6 rano w taryfie nocnej i kosztuje Was to 60 zł. Maksymalna moc ładowania CCS-em, bo tutaj mamy oczywiście CCS-a, to 150 kW, też nieźle, bo to gwarantuje, że 80% baterii uzupełnicie w około 28-30 minut. Bardzo dobry rezultat, do pełna pewnie będzie to jakieś 45 minut od 0 do 100. Dual motor w nazwie tej wersji oznacza, że mamy dwa silniki, bo występuje to auto również silnikiem tylko na przedniej osi. Tutaj mamy z przodu i z tyłu. Ten ma 204 konie mechaniczne, ten też ma 204 konie mechaniczne, ten ma 330 Nm, ten też ma 330 Nm, więc razem mamy w całym samochodzie 408 koni i 660 Nm w aucie segmentu C. I pomyślcie sobie teraz, że Wasz Nissan Qashqai Kuyan ma 408 koni i 660 Nm. Zrywałby Wam skórę z twarzy i powodował wsteczną erekcję. Przyspieszenie od 0 do 100 4,7 sekundy, a prędkość maksymalna dokładnie taka jak we wszystkich Volvo od 2 lat, czyli 180 km na godzinę. To, czym jeszcze chwali się Volvo, to to, że możecie tutaj sobie zamontować hak za 4550 zł. Tutaj go nie mamy, ale może być. I wówczas możecie ciągnąć przyczepę o masie 1800 kg. To bardzo dobry wynik jak na elektryka, ponieważ większość tonę 400, tonę 500 to już jest naprawdę top of the top. Oczywiście są takie modele, które jeszcze więcej uciągną, ale 1800 to jest naprawdę bardzo dobry rezultat. Bagażnik całe 413 litrów, czyli tylko 6 litrów mniej niż w XC40. No jeden powie tylko, a drugi powie, że 6 litrów to 6 litrowych flaszek na długi weekend. No.
ale mamy przynajmniej tutaj jakiś dodatkowy schoweczek, proszę, pod spodem, w którym mieści się kabel ładowania. I jak znam życie, to te 413 litrów wymierzono razem tutaj z tą wnęką. Z praktycznych rzeczy mamy tutaj jeden haczyk, mamy tutaj drugi haczyk, mamy jakąś wnękę na przykład na szaszetę. Fajnie, że te wszystkie rzeczy, tutaj jest na przykład siatka zabezpieczająca, którą możecie oddzielić przestrzeń pasażerską, możecie właśnie tu sobie wrzucić, nic Wam nie lata, nie psoci i tutaj możecie włożyć tylko już walizki i pytanie, ile tych walizek my tutaj zmieścimy. O, to jest fajne, że to możecie sobie w ten sposób odłożyć. Jedna, druga. Dwie duże w ten sposób wchodzą, bez problemu się to zamknie. Czy wejdą tak? Bagażnik jest dosyć wysoki i tak nie wejdą, jeżeli nie zdemontujecie półki. O, ale jak ją sobie zdemontujecie, co robi się raz, dwa, niestety nie jest to roleta, więc nigdzie jej nie umieścicie, to raz, to dwa i ciekawe, czy nam się to zamknie, bo wtedy weszłaby tutaj jeszcze trzecia i to już naprawdę byłoby coś. Natomiast nie sądzę, żeby nam się zamknęło. No nie zamknie się. Więc musicie sobie dopasować. Ewentualnie postawić to tak. No nic się nie stało. Tak. Teraz się zamknie. Się zamknie już bez problemu. Tak mnie się wydaje. Proszę bardzo. Zamkło się. Zamkło się. I jeszcze wówczas sobie tutaj wsadzacie jedną albo może nawet dwie kabinówki. Ale oprócz tego głównego bagażnika mamy tutaj jeszcze tak zwany frank. I ten frank może nie zmieści kompletu opon zimowych, na przykład Wredesteina, ale zmieści bez problemu, słuchajcie, torbę Wredesteina. I sobie to zamykacie wtedy i cyk, macie dodatkowy bagażnik. Fajnie, że jest też wyłożony tutaj na dnie tkaniną, a nawet to nie jest tkanina, tylko to jest, zobaczcie, jak porządnie, fajnie zrobione. Tutaj mamy zestaw naprawczy do opon. Można go sobie wykręcić, bo on i tak gówno daje, jak przerżniecie oponę i będziecie mieli jeszcze większą pojemność. Tu będziecie mogli sobie na przykład w woreczkach kokainę przewozić i nikt tego nie znajdzie. Ale naprawdę fajne, użyteczne miejsce, nawet jeżeli wieziecie zakupy, kilka siatek, to zamiast walać się po bagażniku tam z tyłu, mogą sobie tutaj leżeć i nie będą się przemieszczały i nic się z nich nie wysypie. Lubię franki. Uważam, że to jest bardzo fajny wymysł w elektrykach. Minus natomiast to ładowność całego samochodu, bo to tylko 435 kg, więc jeżeli jesteście 4 rosłymi futbolistami i chcecie dojechać na trening, no to możecie zabrać ze sobą raczej tylko szczoteczki do zębów. Natomiast w przypadku normalnej rodziny, tak jak moja, no to pakujemy się we 4 osoby i zostaje nam jeszcze 217 kg i 350 gramów na bagaże, więc to już jest taka rozsądna liczba. Z zewnątrz nie pokombinujecie zbytnio z akcesoriami, ponieważ możecie mieć w zasadzie tylko albo czarne obramowania tych szyb, albo nie, albo przyciemniane te szyby, albo nie. Z dachu szklanego nie możecie zrezygnować, bo jest seryjny. Felgi w standardzie mają 19 cali, w naszym przypadku to 20 cali, te giganty. I jedna rzecz, którą możecie sobie wyjątkową zamówić do tego samochodu, to lakier, który nazywa się Fjord Blue, czyli błękit fiordu. I on został zaprojektowany specjalnie z myślą o C40, ale nam dali taki bez tego lakieru. Ten nie wiem, jak się nazywa. Ten błękit fiordu, to ten może się nazywa wylniały renifer, o, bo taki ma kolor, czyli srebrny po szwedzku. Ten Fjord Blue może też być w środeczku. Zapłacicie 8500 zł i macie alkantarę w środku i macie też tutaj takie niebieskie wstawki z tego Fjord Blue, na przykład w tym miejscu, bo tu wszystko obito taką wykładziną. My nie mamy tego pakietu, mamy zupełnie co innego, dlatego tu jest taka wykładzina z komfortu, ale ona jest całkiem przyjemna w dotyku, widać, że ekologiczna. Tutaj ta część jest miękka, tutaj już pojawia się plastik i ten plastik jest dobrej jakości, ale jest nadal plastikiem. To, co jest naprawdę fajne, to tutaj mamy akcesoryjną wełnianą tapicerkę i jest rewelacyjna. Nie możecie tu już zamówić naturalnej skóry, nawet jeżeli mówimy o tej alkantarze, no to wiadomo, nie jest to prawdziwy zamsz, tylko alkantara, tylko nie nazywa się to alkantarą, bo alkantara to jest znak zastrzeżony, z którego Volvo nie korzysta. Oni zrobili swoją alkantarę, która nie nazywa się alkantarą. Ale ta wełna jest naprawdę perfetto. Jeżeli chodzi o ilość miejsca, to jest coś niesamowitego, jak crossover segmentu C
ile może mieć przestrzeni na nogi i ile może mieć nawet przestrzeni tutaj, słuchajcie, na barki, a nawet nad głową. Owszem, tutaj mamy tę wersję coupé, tą C40 i dotykam pod sufitki, ale i tak do 1,80 m, jak ktoś tu usiądzie, to będzie miał wygodnie. Tam siedziałem ja i zobaczcie na ilość miejsca na stopy, jak tu jest swobodnie, i na kolana, ile go mam. To jest niewygodne i to jest rozwiązanie, ponieważ jak wsadzacie nogi, to się walicie tutaj centralnie w piszczel, więc fajnie by było, żeby to było czymś miękkim w tym miejscu wykończone. No ale umówmy się, wasze dzieci i tak będą w to kopały stopami, dlatego to jest plastikowe, żeby tatuś nie czuł, jak go dziecko tam smyra i robi mu masaż pleców. Tu bardzo ładnie to obszyte, te wszystkie przeszycia. Nie wiem, na kuta tutaj zniknęła ta flaga Szwecji, chciałem powiedzieć mapa. Flaga Szwecji czasami była przy fotelach, a teraz tu mamy Wool Blend Performance, czyli się chwalą tą wełną całą. Trzeci pasażer niestety miejsca tutaj miał nie będzie zbyt dużo, ponieważ jest normalnie tunel środkowy, a on jest, bo samochód pierwotnie, ta platforma została zaprojektowana jako benzynowa, bo to XC40, które przecież występuje też w wersjach z silnikiem benzynowym i AWD, czyli wał napędowy jest tam na tył, jest cały układ wydechowy też, w związku z czym tunel środkowy w elektryku również pozostał. USB-C podwójne dla dzieciorów z tyłu i nawiewy klimatyzacji. Zaleta: bardzo łatwo dostępne ISOFIXy. Zobaczcie, otwieracie, cyk i tam od razu macie punkty montażowe. Zobaczcie, jak w Volvo ładnie na wierzchu są wszystkie zapięcia pasów bezpieczeństwa, więc nie szukacie ich, nie gmeracie, nie musicie ich wyciągać. Wada taka, że tylne fotele, tylne oparcie kanapy składa się tylko w proporcjach 40, 60, a nie 40, 20, 40, tak jak lubimy, i wtedy możemy sobie przewieźć dłuższe przedmioty. Na szczęście jest rękaw na narty, który otwieracie sobie z tej strony, o, i wtedy tam wszystko ładnie widać, tylko jeszcze zagłówek trzeba albo wyjąć, albo podnieść. Można to zrobić nawet od strony bagażnika i teraz nam się te prowadnice schowały. Jeszcze jedna rzecz, otwór drzwiowy jest dosyć wąski. Jak macie tu wsadzić dziecko do fotelika, to jest jeszcze ok, ale jak wsiada tutaj dorosła osoba, to i ta opadająca linia dachu, i sam otwór, no to zobaczcie, szoruje tutaj dupką, żeby zająć miejsce, natomiast ułatwia trochę to wsiadanie fakt, że samochód jest dosyć wysoki. Natomiast no tutaj przestrzeń w samochodzie segmentu C de facto 4 metry 40 cm długość całego auta. A zobaczcie, ile tutaj mam miejsca. Środek, jak spojrzycie, no to nawiązuje do każdego innego Volvo. W C40 pojawiły się takie wstaweczki, takie inkrustacje, które dodatkowo są wieczorem podświetlane. Tu jest miękko, plastik zaczyna się gdzieś tutaj i jest taki jak w XC40. Tutaj mamy panel z tego piano, które jak wiecie tak uwielbiamy. Tutaj mamy jakiś schowek, ale normalnie pewnie to jest popielniczka, bo Szwedzi bardzo dużo jarają, więc pewnie ekologicznie tutaj wytrzepują, a nie wyrzucają pety za okno. Szkoda, że tutaj nie ma roletki, która by to zasłaniała, a roletki w Volvo bardzo lubię. Jest podłokietnik całkiem spory, wyłożony gumą tutaj od środka, więc nic nie powinno tam latać i hałasować. Tu jeszcze jakiś taki drobny z taką klapką, to nie wiem, jakby Wam się już miejsce na pety tutaj skończyło, to ewentualnie macie jeszcze tutaj, a to się też wyjmuje i wtedy możecie te pety sobie gdzieś wysypać. A jeżeli tak macie, no to macie powiększony schowek i tutaj możecie sobie coś trzymać. Tam jest miejsce na telefon i ładowarka indukcyjna, więc możecie go trzymać sobie tak i ładować, ale możecie go też podłączyć. Niestety Apple CarPlay jest wyłącznie po kablu, nie ma możliwości sparowania Apple CarPlaya przez Bluetootha czy przez Wi-Fi. Natomiast cały ten system no to jest oparty już na aplikacjach Google'a i przy okazji odcinka z XC40 nie zostawiliście na mnie suchej nitki, mówiąc, że Apple to zło, tylko 10% ludzi używa Apple'a, a tak to wszyscy jadą na Androidach. I wiecie co? I zacząłem się bawić niektórymi aplikacjami tutaj i faktycznie mają bardzo fajne rozwiązania, niespotykane w takich aplikacjach, które macie na przykład w telefonie. Bo jak sobie wejdę w mapy, na przykład, i zaprogramuję sobie na przykład, żeby jechał do Warszawa, dom Volvo, i tu zobaczcie, co Wam teraz wyświetli. Zobaczcie, pokazuje, że tam będzie ładowanie, tam gdzie jadę, jest ładowarka do samochodów elektrycznych. Pokazuje, że będę miał 49% baterii, gdy tam dojadę, a przed chwilą jeszcze pokazywało, że gdybym chciał wrócić tutaj do domu, to będę miał 44% baterii, nie ładując się oczywiście tam na miejscu. I to jest jedna bardzo fajna funkcja.
Inna, no to taka, że bez podłączania telefonu możecie sobie instalować różnego rodzaju aplikacje tutaj. Jeszcze jedna fajna rzecz, jakość powietrza. Pokazuję Wam, jaka jest jakość powietrza wewnątrz samochodu. Na przykład tu są cząstki stałe, to średnicy 2,5, PM2,5, nie wiem nigdy co to oznacza. A jak jedziecie i są w danym miejscu stacje badające jakość powietrza, to jeszcze tutaj wyświetla Wam pyłki na zewnątrz i jakość powietrza na zewnątrz, jaka jest. Natomiast czerpie te dane oczywiście z internetu na podstawie GPS-u. Generalnie z tego panelu sterujecie tutaj absolutnie wszystkim. Jak sobie wejdziecie na przykład tutaj w ustawienia, no to możecie sobie tak w prowadzeniu ustawiać różne funkcje, czy ma być Pilot Assist, czy Speed Limiter, tryb jazdy off-road, czy ma być Lane Keeping Aid włączone, czy wyłączone. One Pedal Drive, ja akurat tego bardzo lubię używać, więc go sobie od razu włączę. A jak się cofniecie i tutaj wejdziecie sobie na przykład w sterowanie, to możecie na przykład złożyć zagłówki z tyłu. O! Żałuję trochę, że do takich prostych rzeczy, z których słynie Volvo, nie ma tutaj fizycznych przycisków, jak na przykład właśnie to złożenie zagłówków. Natomiast przepraszam się z tym systemem opartym na Google i na ala Androidzie. Android bardzo dobra system być, a nie tylko iOS w iPhone Apple. Jeżeli chodzi o system audio, to do C40 nie możecie zamówić Bowersa and Wilkinsona, czyli tego słynnego systemu Volvo, który gra obłędnie w wyższych modelach tego samochodu, ale tutaj jest Harman Kardon, więc jak odbieracie na przykład dzieciaki z przedszkola, to możecie sobie dla poprawy nastroju puścić im coś Abby. To, co mi się podoba, to że nie ma tutaj żadnego przycisku start i stop. Wsiadacie do samochodu, od razu macie uruchomiony ten ekran multimedialny i dostęp do niego, natomiast jak chcecie ruszyć, to po prostu na przykład wrzucacie wsteczny. I to samo jak wysiadacie. Nie robicie absolutnie nic, tylko otwieracie drzwi, wrzucacie P, zamykacie samochód i to wszystko. Żadnego start i stop. Zminimalizowane do tego stopnia. I to jest naprawdę super. Jeżeli chodzi o sam napęd, to tutaj postawiło Volvo na prostotę. Nie macie tutaj trybów jazdy żadnych. Jedyny w zasadzie tryb, który możecie włączyć, no to ten, który tutaj pokazywaliśmy, czyli offroadowy. O, proszę bardzo, tryb offroad. Teraz jest wygaszony, bo za wolno jedziemy. Jak zwolnimy i się zatrzymamy, to do 30 na godzinę pokazuje, że offroad można aktywować. Pewnie polega to na tym, że tylko trochę inaczej pracują te silniki elektryczne na przodzie i na tyle. Natomiast nie ma tu eco, normal, sport. Sama rekuperacja to nie ma łopatek i różnego rodzaju sterowań, tylko możecie albo jechać z One Pedal Drive, albo bez One Pedal Drive i to wszystko. Jak macie One Pedal Drive, działa idealnie, bo zobaczcie, zdejmuje nogę z pedału gazu i samochód zatrzymuje się aż do zera, więc w ogóle fizycznego hamulca nie musicie używać. Ja to akurat bardzo lubię, wymaga to przyzwyczajenia, natomiast jak się przyzwyczaicie, to wierzcie mi, już w ogóle w zasadzie będzie zbędny ten klasyczny fizyczny hamulec do tego, żebyście hamowali, bo zawsze już będziecie mieli takie idealne wyczucie, na przykład teraz skręcamy w lewo, odpowiednio wcześniej sobie zdejmuję, samochód odzyskuje energię, w ogóle hamulca nie używam, przez to one znacznie wolniej się zużywają. Jazda po naszych dziurach, po płytach, wysoko zawieszone, zdecydowanie pod kątem komfortu zaprojektowane to zawieszenie, natomiast jeżeli chodzi o jazdę na wprost, no to jest jak w każdym elektryku, bajka. Ja akurat to uczucie bardzo lubię. Żadnych biegów, żadnego przerzucania przełożeń, żadnych trybów żeglowania, żadnego załączania się silnika, żadnych opóźnień, tylko po prostu jedziecie i macie 408 koni wtedy, kiedy ich potrzebujecie. Za każdym wciśnięciem pedału gazu. I jak pokazują nasze różne testy, wrzucenie tutaj komfortu, sportu i eko nic by nie dało, bo to przyspieszenie do setki zawsze będzie wynosiło 4,7 sekundy w tym przypadku. Zużycie energii w takiej jeździe poza miastem, no to tutaj macie podgląd z 33 ostatnich kilometrów. Tutaj jeździłem trochę właśnie po mieście, po bocznych drogach. Prędkości generalnie do 100 km na godzinę, 50 w miastach, 70 czasami przy ograniczeniach, czyli taka jazda, gdzie możecie przed zakrętami, przed skrzyżowaniami, przed rondami, przed terenem zabudowanym odzyskać trochę energii hamując, a potem musicie ją wykorzystać oczywiście do tego, żeby na przykład wyprzedzić samochody, co w tym samochodzie ze względu na te 408 koni i 660 Nm jest niezwykle łatwe. Więc naprawdę całkiem dobry wynik 17 kWh, bo pokazuje, że na tej baterii 85 kWh netto możecie przejechać jakieś 450 km przy takim zużyciu. Bez najmniejszego problemu, zgadza się?
przy 20 to by było, no nawet bardziej 500 km. Takimi bocznymi drogami. Według samego Volvo ten taki zasięg przy codziennej eksploatacji to 440-450 km, ale umówmy się, ta eksploatacja właśnie powinna przebiegać w takich warunkach, czyli na drogach podmiejskich, a nie na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Więc my dzisiaj sprawdzimy, ile on będzie zużywał energii, jak będziecie sobie stabilnie jechali 120 ekspresówką. Wierzę, że jak jeździcie na co dzień i głównie to jest miasto i głównie poruszanie się wokół tego miasta, po takich bocznych drogach, no to będzie to faktycznie te 450-500 km osiągalne przy optymalnych warunkach zewnętrznych, czyli 14, 15, 17, 18 stopni. Jak temperatury będą spadały, im bliżej zera, tym ten zasięg będzie się kurczył. Natomiast za 4700 zł możecie sobie dokupić pakiet Climate i w tym pakiecie Climate macie grzane zydle, grzaną kierę oraz jeszcze pompę ciepła, która powinna odzyskiwać ciepło wytwarzane przez akumulatory i przez silniki do tego, żeby pompować je tutaj do środka i dzięki temu te zasięgi nawet zimą są nieco większe. Tą prostotę obsługi widać też po tych zegarach tutaj. Nie można ich konfigurować, one po prostu pokazują Wam prędkość i to bardzo wyraźnie. Pokazują Wam to, czy ile mocy zużywacie, ewentualnie jak duży jest odzysk podczas rekuperacji. Pokazaną macie pojemność baterii i zużycie oraz przejechany dystans i to w zasadzie wszystko. Minimalizm w najczystszej postaci. Szkoda, że właśnie ten minimalizm taki, który mnie się bardzo podoba, nie idzie w parze z obsługą klasycznymi przyciskami fizycznymi takich rzeczy, choćby jak właśnie te tylne zagłówki, gdzie nie musielibyście tutaj gmerać, tylko szybciutko jednym paluchem moglibyście wszystko złożyć. Na szczęście te rzeczy, które są potrzebne, zdarzają się potrzebne, no to macie tutaj w tym miejscu, czyli odszranianie tylnej szyby, przedniej awaryjne światła oraz jeszcze do tego możecie zatrzymać muzykę albo przerzucać sobie piosenki, tudzież na przykład stacje radiowe. Jak myślicie o mocy 408 koni w takim samochodzie, to macie od razu, nie wiem, takie wyobrażenie, że to jest wariat, furiat, że tym nie da się normalnie jeździć. Fajne jest w Volvo to, że mimo, że nie ma tych wszystkich trybów, które na przykład sterowałyby pracą pedału gazu, to możecie nim jechać absolutnie spokojnie, dostojnie, muskając ten pedał gazu i nie ma się absolutnie czego obawiać. Dopiero w momencie, kiedy go po prostu wciśniecie, wdusicie w podłogę, to się budzą emocje. W normalnym, takim codziennym użytkowaniu te 408 koni sprawia wrażenie takich po prostu rumaczków, które się pasą grzecznie na łące i nie wyrządzą Wam krzywdy. Galopować dopiero zaczynają, kiedy naprawdę zmusicie je do tego prawą stopą. I to mi się akurat podoba, bo znowu jest ta prostota. Nie kombinujemy, nie wymyślamy na siłę, ma być łatwo. Fajne jest to, że moc tych obu silników jest identyczna. Producenci różne rozwiązania stosują. Czasami tam jest więcej mocy niż z tyłu, czasami z tyłu jest więcej niż na przodzie. Wszystko zależnie od tego, co chcecie osiągnąć. Podsterowność czy nadsterowność. Tutaj mamy 204 konie mechaniczne z przodu, 204 z tyłu. Newtonometrów jest dokładnie tyle samo. Efekt jest taki, że w jaki zakręt byście nie wjeżdżali, to wjeżdżacie po prostu jak po sznurku. Zamiast ESP to ingerują sobie tutaj te silniki. Rozmawiają ze sobą i ten z przodu mówi temu z tyłu, ja mam trochę podsterowności, daj więcej do tyłu i odwrotnie. Więc naprawdę to jest niesamowite. Zobaczcie, tu wyjeżdżamy z zabudowanego, dajecie mu but w zakręcie i nie jesteście w stanie wyprowadzić go z równowagi. On po prostu jedzie jak po sznurku. Tak ze sobą te dwa silniki się komunikują i jest tak szybka reakcja. No po prostu wow. I nie mruga żadna kontrola trakcji. I teraz uwaga. Ciach. Owszem, czuć, że tu jest masa, czuć, że samochód się przechyla, bo ma zawieszenie o wysokim skoku tej sprężyny, jest generalnie wysoki, ma duży prześwit, ale jednocześnie jest dobrze wyważony, bo to jest 50/50 dzięki tym silnikom i baterii umieszczonej w podłodze, no i środek ciężkości dzięki temu też jest dosyć niski. To teraz tak, zrobimy sobie reset użycia energii, o to chyba tym przyciskiem, cyk, tak jest. I zobaczymy przy 120, jakie będziemy mieli to zużycie, żeby to dało nam obraz tego, ile będziemy w stanie przejechać ekspresówką. Teraz mamy temperaturę 15 stopni na zewnątrz, klimatyzacja działa na 21 stopni, więc to powinny być takie optymalne warunki do tego, żebyśmy sobie właśnie zobaczyli to zużycie energii.
Ile to kosztuje? 257 tysięcy złotych, wersja Core podstawowa, ale już z tymi dwoma silnikami, czyli mająca 408 koni mechanicznych. To nasza wersja, to jest wersja Ultimate, czyli już dopasiona, ma Harmana Kardona, no już niewiele tutaj można wybrać, na przykład taką wełnianą tapicerkę. Ta wersja Ultimate, której już naprawdę niewiele do szczęścia potrzeba pod względem wyposażenia, kosztuje 285 tysięcy złotych. I zanim to dokończę, to powiem Wam jeszcze zużycie paliwa, bo zjeżdżamy z ekspresówki. Zobaczcie, 21,4 kWh. To oznacza, że z taką ekspresową prędkością na tej baterii, która ma 78 kWh pojemności, przejedziecie przynajmniej 350 km. I to jest naprawdę niezły wynik. Myślę, że zimą jak naprawdę będziecie go tam męczyli, będzie się dogrzewało wnętrze, to z pompą ciepła będzie to dystans bliższy 300 km. Natomiast to zużycie w takiej codziennej jeździe po mieście i w okolicach miasta będzie mniejsze. A teraz wracając do tej ceny. No więc 285 tysięcy złotych za Volvo C40 Recharge Dual Motor w najwyższej wersji wyposażenia Ultimate. I to jest, słuchajcie, tylko 32 tysiące złotych więcej niż Volvo XC40 z motorem benzynowym B5 i napędem AWD. Ale tamto spalinowe Volvo nie ma dopłaty, a na to możecie wziąć sobie 27 tysięcy złotych. Co więcej, ten samochód ma ogrzewanie postojowe, no bo jest elektrykiem, więc sobie z aplikacji możecie je włączyć albo tutaj z panelu sterowania, a tam trzeba dopłacić w Volvo XC40 za nie 4700 złotych. Więc jak weźmiecie pod uwagę dopłatę do elektryka 27 tysięcy złotych, plus do tego to ogrzewanie postojowe, no to macie, słuchajcie, wynik 0 do 0. Elektryk kosztuje tyle, co XC40 benzynowe B5 z napędem AWD, czyli na obie osie. No dobra, to skoro jest tak szybkie, tak dobrze wyważone, tak niski ma środek ciężkości, to jeszcze teraz zabierzemy je w jedno miejsce. Tak, wiem, że Volvo C40 nie jest sportowym samochodem, mimo że ma 408 koni mechanicznych, ale nie zaszkodzi sprawdzić, co potrafi na zakrętach, jaki ma układ kierowniczy, jakie ma zawieszenie. Jedyne, co możecie zrobić, to reakcję kierownicy sobie ustawić sztywną. I wiecie, co to zmienia? Nic to nie zmienia. Natomiast niesamowite jest to, jak jest sprawny ten napęd na 4 koła. Na pewno czuć jedną rzecz. Bardzo nisko położony środek ciężkości. Nie przechyla się na zakrętach. Zobaczcie, tu na tych króciutkich, prostych jak ta osiągam ponad 100 na godzinę. Rozpędza się błyskawicznie, 4,6 sekundy do setki. Zobaczcie, i znowu tutaj na spokojnie 100 na godzinę. Niesamowita jest płynność, z jakimi pokonuje te zakręty. Ten niski środek ciężkości, to rozłożenie masy 50/50 w zasadzie z tymi silnikami z przodu i z tyłu, powodują, że jest bardzo pewny w prowadzeniu w zakrętach. Nie jest może zbyt szybki, natomiast jak dodaję, zobaczcie, na wyjściu z zakrętu i tu przed tą agrawą mam 100. Jak mu dodajecie na wyjściu z zakrętu, no to już się włącza ten ESP, którego nie można wyłączyć. Mówiąc krótko, w żadnym wypadku nie jest to samochód do tego, żeby zasuwać nim na torze i się bawić. Natomiast nawet w takich warunkach, jak tutaj jeżdżę, to jestem totalnie zrelaksowany. To jest niesamowite, bo się zachowuję bardzo pewnie. Mogę sobie jechać z jedną ręką na kierownicy, but w podłogę, hamowanie, skręcenie, znowu dodaję mu gazu i wiem, że on zawsze z tego zakrętu wyjedzie. Więc nie. Pomimo 408 koni mechanicznych, Volvo C40 Recharge Twin Engine nie jest w żadnym wymiarze samochodem sportowym. To po prostu elektryk dla tych ludzi, którzy nie lubią udziwnień w samochodach. Zarówno tych futurystycznych kształtów, jak mają niektóre samochody dzisiaj, jak i tych miliona ustawień różnych, które mogą czasami przyprawić o siwe włosy. To po prostu samochód dla ludzi chcących minimalizm i prostotę, przede wszystkim prostotę obsługi. Innymi słowy, to samochód dla ludzi, którzy kochają Volvo i chcą mieć z wyglądu i z obsługi zwykłe Volvo, ale o niezwykłym napędzie i niezwykłych osiągach.